Przegląd ssaków zamieszkujących prawą część ogrodu zaczynamy od żbika europejskiego. Zamieszkuje europejskie lasy liściaste i mieszane. Poza okresem godowym jest samotnikiem. Poluje na gryzonie, ryjówki, zające, ptaki. Swój rewir zaznacza wydzieliną z różnych górczołów zapachowych. Samica rodzi od 1 do 7 młodych, które stają się samodzielne w wieku 5-7 miesięcy. Mangustolisek afrykański zamieszkuje otwarte tereny trawiaste, suche zarośla i półpustynie Afryki. Prowadzi dzienny tryb życia w koloniach złożonych z grup rodzinnych. Zanim wyruszy na polowanie, wygrzewa się w słońcu. Żywi się chrząszczami i ich larwami, mrówkami, drobnymi gadami, ptakami, gryzoniami i padliną. Kot pustynny to mieszkaniec północnej Afryki i południowej Azji na terenach pustynnych pokrytych rzadką roślinnością. Prowadzi nocny tryb życia. Poluje samotnie głównie na gryzonie, jaszczurki, węże i małe ptaki. Kangur rudy to mieszkaniec zachodniej i środkowej Australii. Preferuje zarośla, łąki i siedliska pustynne. Żyją w grupach do 4 osobników, tworzą je samice z młodymi. Samce walczą o samice tylko w trakcie rui. Żywią się przede wszystkim zieloną roślinnością, szczególnie świeżą trawą. Samica rodzi jedno młode po 33 dniach, ślepe, nieowłosione, 2-centymetrowe. Młode rozwijają się w torbie. Mogą w niej przebywać do 230 dni. Muntjak chiński zamieszkuje południowo-wschodnie Chiny i Tajwan. Muntjaki są zwierzętami terytorialnymi i żyją samotnie. Są aktywne o zmroku i świcie. Odżywiają się liśćmi, trawą, jagodami, grzybami i orzechami. Samica rodzi jedno młode. Muntjak nazywany jest szczekającym jeleniem ze względu na odgłos, jaki wydaje w czasie zagrożenia. Anoa nizinny to gatunek endemiczny żyjący tylko na wyspie Celebes w Indonezji. Są samotnikami, czasami tworzą małe grupy. Lubią wodne i błotne kąpiele. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Sambar kropkowany występuje tylko na wyspach centralnych Filipin. Zazwyczaj żyje w grupach od 3 do 5 osobników. Najbardziej aktywny jest o zmierzchu i nocą. Żywi się wieloma rodzajami traw i pąków. Jego dziko żyjąca populacja jest zagrożona z powodu polowań i wylesiania. Daniele płowe to zwierzęta występujące powszechnie w Europie. Żyją w lasach, na pastwiskach, łąkach i terenach krzewiastych. Są zwierzętami stadnymi. Odżywiają się trawą, ziołami, żołędziami, pędami oraz korą. Samica rodzi jedno młode, które ukrywa w zaroślach i wraca do niego kilka razy w ciągu dnia. Żubr europejski zamieszkuje lasy mieszane wschodniej części Europy, w tym Polski. Jest zwierzęciem stadnym. Żywi się trawami, ziołami, pędami i korą drzew. Ten największy ssak europejski posiada futro składające się z 3 warstw. Gdy robi się ciepło, zmienia sierść na letnią. Jak zwyczajny zamieszkuje tereny górskie i wyżynne środkowej Azji oraz północne Indie. Używany jest jako zwierzę juczne i pociągowe. Potrafi przenosić ciężary do 150 kg przez strome górskie przejścia. Hodowany jest również dla mleka i mięsa. Jego runo służy do wyrobu odzieży, koców, namiotów i sznurów. Tam, gdzie nie ma opału, wykorzystuje się jego wysuszone odchody. Zjada trawę, zioła i inną skąpą roślinność górską.
Potrafi zlizywać z podłoża mchy i porosty. Żyje do 25 lat. Jego protoplastą jest jak dziki, bardziej odporny na bardzo niskie temperatury. Wielbłąd jednogarbny zamieszkuje tereny pustynne i półpustynne Afryki i Półwyspu Arabskiego. Prowadzi dzienny tryb życia, a w nocy odpoczywa. Tworzy zwarte grupy około 20 osobników. Jest niezwykle wytrzymały na brak wody. Odwodniony może wypić 150 litrów wody. Obecnie udomowiony nie występuje w stanie dzikim. Służy jako zwierzę juczne i wierzchowe. Jest źródłem mleka, wełny, skóry i mięsa. Wół domowy to mieszkaniec z terenów bagnistych i podmokłych Azji. Odgrywa dużą rolę jako siła pociągowa przy uprawie ryżu w Chinach i Wietnamie. Dziko żyjące osobniki spędzają większość czasu zanurzone w błotnistych wodach. Został udomowiony 5000 lat temu. Lama andyjska występuje w Ameryce Południowej, głównie w Peru i Boliwii, wyłącznie jako zwierzę udomowione. Jest zwierzęciem towarzyskim żyjącym w stadach. W stadzie dochodzi do walk samców o dominację. Pomimo tego żyją jak rodzina, troszcząc się o siebie nawzajem. Żyją do 15 lat. Samica rodzi jedno młode. Lamy żywią się trawą oraz liśćmi drzew i krzewów. Krew lamy zawiera duże ilości hemoglobiny i białka, dzięki czemu może przebywać na dużych wysokościach przy niskim poziomie tlenu. Alpaki, podobnie jak lamy, również występują w Ameryce Południowej wyłącznie jako zwierzęta udomowione. Żyją na wysokości od 3500 do 5000 metrów nad poziomem morza, w Peru, zachodniej Boliwii, niekiedy w Ekwadorze i północnym Chile. Żyją w stadach z samcem alfa, samicami i młodymi. Alpaki atakują mniejsze drapieżniki przednimi nogami, kopią i plują. Wielbłąd dwugarbny zamieszkuje stepy, półpustynie i pustynie oraz tereny górzyste Azji Środkowej. Dzikie wielbłądy dwugarbne żyją na pustyni Gobi. Zwierzęta te prowadzą dzienny tryb życia, poszukując pokarmu, nocami śpią. Mogą wytrzymywać bez wody kilka miesięcy. Dzikie wielbłądy zjadają tamaryszek, dziki czosnek i halofity. W garbach magazynują tłuszcz. Dobrze znoszą duże wahania temperatury. Samica rodzi jedno młode, które karmi mlekiem przez cały rok. Wielbłąd dwugarbny żyje od 30 do 50 lat. Pantka ruda występuje od Nepalu po Mjanmę i zachodnie Chiny. Zamieszkuje lasy zdominowane przez bambus. Jest roślinożerna. Zjada bambus, korzenie roślin i orzechy, choć nie gardzi owadami i małymi gryzoniami. Bambus stanowi 95% jej diety. Jest aktywna przede wszystkim o świcie i zmierzchu. Większość czasu spędza na drzewach śpiąc. Rano wylizuje łapy i czyści futro. Pantka ruda była ostatnim gatunkiem, który pokazałem w tym filmie. Wiele zwierząt ciepłolubnych schowało się w pawilonach, w tym duże koty, serwale, lamparty, gepardy. Poza oglądaniem zwierząt, w sezonie letnim zoo oferuje inne atrakcje. Są nimi park dinozaurów, kolejka Turbo Ślimak, trwający godzinę objazd zoo, park linowy Maupi Jar, otwarty od kwietnia do czerwca i we wrześniu w weekendy, w lipcu i sierpniu codziennie oraz małe zoo dla dzieci. Dzieci mogą tu wejść, pogłaskać kozę, królika, a nawet alpakę. Napić się wody też można, ale nie zimą.